Witajcie na następnej wyprawie. Dziś zabierzemy Was głęboko pod miasto Łódź. Do miejsca, które praktycznie jest niemożliwe do odwiedzenia, a jednocześnie każdy, kto zajmuje się urbexem, chciałby je zobaczyć. Mowa tutaj o tak zwanej podziemnej katedrze w Łodzi, która tak naprawdę jest ogromnym zbiornikiem na wodę. Ponieważ powstała na początku XX wieku, infrastruktura jest używana do dziś dnia i tylko raz na kilka lat opróżniana z wody w celu przeprowadzenia inspekcji i serwisu, to tak naprawdę pojawia się tylko kilkudniowe okienko, aby wejść do środka. Próbowaliśmy nieraz, ale tym razem nam się udało. No i przy tej niepozornej stacji kolejowej Łódź Stoki znajduje się jeden z najważniejszych budynków w Łodzi, a mianowicie jest to pewna katedra, która jest trochę nietypowa, ponieważ znajduje się pod ziemią. Słuchajcie, to właśnie tutaj, w tych okolicach znajduje się katedra na Stokach, czyli najważniejszy obiekt infrastruktury krytycznej związanej z łódzkimi wodociągami. Posłuchajcie jej historii. To miejsce jest wybrane nieprzypadkowo i to jeszcze wszystko opiera się na koncepcji Lidleya z początku XX wieku. Czemu właśnie tutaj? Ponieważ jest to jeden z najwyższych punktów w Łodzi. Przewyższa o 90 metrów ten najniższy. Tu jest około 260, najniższy jest na około 170. Także cała koncepcja jest w założeniu prosta, ale skuteczna, ponieważ opiera się po prostu na grawitacyjnym przepływie wody. O tym opowiemy szczegółowo już właśnie w katedrze, ponieważ jest tutaj bardzo głośno, a poza tym nie chcecie widzieć po prostu płotu, ale to co najważniejsze, czyli właśnie te wielkie kopuły. Ta katedra większość swojego czasu użytkowania jest zalana wodą, no generalnie do tego służy, ale raz na parę lat można do niej wejść, ponieważ są odbywane prace techniczne i tak dalej. Także dzięki zaproszeniu miasta Łódź mamy niebywałą okazję pokazać Wam, jak wyglądają wnętrza katedry właśnie na Stokach. No i ze względu bezpieczeństwa nie będziemy mogli pokazać Wam przejścia bezpieczeństwa, nie będziemy mogli pokazać całej procedury, ponieważ jest to infrastruktura krytyczna, jest to w pełni zrozumiałe. Podziemna katedra na Stokach, jakby ktoś nie wiedział. Także jest tak tajnie, że jest oznaczona mapa Google'a. Oczywiście się śmieję i oczywiście te wszelkie kwestie bezpieczeństwa są tajne i oczywiście nie pokażemy ich, no ale widzimy się już w podziemiach, ponieważ nie wiem, co będziemy mogli za chwilę Wam pokazać. Mamy farta, bo jest bardzo dobre światło. Teraz wszyscy się rzucili na organizatorów, więc my robimy odwrotną taktykę, uciekamy pokazać Wam jak najwięcej. Tylko tak, jest 17:45, a mamy ile? 16:45, a mamy czas do 17:20, więc około 40 minut na to, żeby Wam to wszystko pokazać. No trochę teraz jakby jesteśmy ciemni, prześwietlani i tak dalej, ale zaraz zobaczycie przybitki, ujęcia i na to całe piękno, które tutaj się znajduje. I mamy latarki. Ale wiesz co, echo jest takie, że odwróciłeś się plecami. O. Ja zupełnie nie słyszałem, co mówiłeś. Dopiero teraz, jak się odwróciłeś w moją stronę, to W ogóle akustyka tego miejsca, w ogóle nie wiem ile lat temu, ale w tym miejscu zrobiono nawet koncert. Koncert, który był na pewno ciężki dla muzyków ze względu na to, że chyba nie mogli siebie słyszeć albo słyszeli siebie razy 10, ale na pewno chciałbym coś takiego usłyszeć. A pamiętam właśnie, że były takie komentarze, że bardzo zły koncert, no, że w ciężkich warunkach, ale słuchajcie, nie dziwię się z tego porównania do katedry, bo rzeczywiście to jest, no naprawdę takie, nie chcę mówić, że jakiś sakralny, ale jest taki, od razu rzuca się w oczy, że to jest katedra, ale te kształty nie są przypadkowe, nie? No i przede wszystkim, gdybym nie wiedział, jak tutaj przychodziłem, tylko jakby mnie zakryli mi oczy, wszedłem po schodach właśnie do tego miejsca, to bym myślał, że znajduję się w katedrze. Więc wydaje mi się, że dlatego pierwszy rzut, pierwsze co rozkminiono, to jest katedra, ale o całej właściwości tego, jak to działa na co dzień, po co to jest i wszystko zaraz Wam opowiemy, tylko też mamy mało czasu, musimy robić przebitki, opowiadać, więc no tutaj musimy mądrze to jeszcze rozkminić, żeby nie było widać tak dużo tych ludzi, którzy tutaj jeszcze chodzą, choć na szczęście my jesteśmy jakby grupą uprzywilejowaną, bo u nas jest chyba 17 osób, a zazwyczaj chodzi koło 100, więc i tak jest naprawdę spoko. Wygląd tej podziemnej katedry nie jest oczywiście przypadkowy, ponieważ to wszystko, te kolumny, te sklepienia i tak dalej są zrobione w jednym celu. Wytrzymać ogromne ciśnienie wody, jakie tutaj występuje. Oczywiście ten napór, te wszystkie naprężenia, te kolumny muszą przenosić, także te wszystkie kuliste kształty, te obłe nie są przypadkowe. Słuchajcie, 81 kolumn, 100 właśnie kopuł, które znajdują się tutaj, mają jeden cel. A, i oczywiście 4 zbiorniki. Mają jeden cel: przechowywać i przepuszczać właśnie dalej wodę pitną dla miasta Łódź. I za chwilę posłuchajcie, jakie to są ogromne liczby, bo tak jak powiedział Konrad, czas nas goni, więc musimy się zatrzymać. Stacja i przechodzić dalej. Ale nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz. Jest tutaj strasznie duszno, mimo że na dworze jest kilka stopni. No i przenieśmy się do tego 1909 roku, kiedy
syn znanego inżyniera Williama Lindleya, czyli William Hurley Lindley, projektuje właśnie między innymi te oto zbiorniki, ale i nie tylko, ponieważ całą konstrukcję wodociągu. Oczywiście jego plany tak naprawdę zostały realizowane dopiero w 1925 roku, ale już w 1924 roku zostaje powołana specjalna spółka, która ma na celu właśnie w tej łodzi wybudować to, co najważniejsze, czyli mianowicie kanalizację i wodociągi. Zobacz, tam podejdziemy zaraz, bo stamtąd widać te ujęcie wody, ale to jest taka akustyka, że i tak tu nikogo nie słychać, nie? No, tak naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie nas słychać, ludzi, którzy mówimy w sumie do jednego i drugiego mikrofonu. Mamy blisko te mikrofony, ale też ten na przykład zbiera otoczenie, a ten jest bardziej, wiecie, celuje we mnie, więc sądzę, że z tego Łukasza po prostu będzie lepiej słychać niż z tego, bo ten zbiera wszystko. Zaraz podejdziemy do takiej magicznej rury i zaraz wam powiemy o pewnych ciekawych aspektach właśnie samego tego miejsca, w którym jesteśmy. Studzienki kanalizacyjnej to się tu nie spodziewałem. Bardzo miło z ich strony w ogóle, że to jest tak mega doświetlone. Baliśmy się, że będzie jakoś bardzo ciemno, a jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bardzo komfortowe. Skąd mianowicie i jak jest czerpana tutaj woda? Ten zbiornik zazwyczaj jest praktycznie całkowicie pełny, ale jak bardzo? Mniej więcej możemy zobaczyć na samej cegle, zresztą zaraz wam zrobimy przebitki, będziecie widzieć, do którego momentu, gdzie jest woda, czyli całość wysokość ma około 7 metrów, z czego 5 jest zalanych, ostatnie 2 przy samych właśnie tych kopułach jeszcze zalane nie są. Ale skąd czerpane są wody? Z wysokości 100 do 120 metrów. Jest to woda artezyjska, czyli woda z czwartorzędu, woda jurajska, woda z okresu kredy, więc naprawdę dawne okresy. Sama woda, która tutaj jest czerpana, jest już naprawdę bardzo dobra. Oczywiście dalej, w dalszym ciągu jest uzdatniana, dzięki czemu woda, mówi się, że woda w Łodzi jest jedną z najlepszych, jak nie najlepszą wodą pitną, taką kranową w całej Polsce. I kolejna ciekawostka, że w Polsce jest takie prawo, że w każdym mieście woda z kranu musi być pitna. Nie możemy się nią zatruć, więc nie ma problemu, żeby odkręcić wody, nieważne gdzie w Polsce jesteście i się jej napić. Ale tutaj woda ma około 320 minerałów, gdzie tak naprawdę czasem wody pitne w butelkach, które kupujecie w sklepie, mają ich dużo mniej, więc czasem lepiej w ogóle nie wydawać pieniędzy niż kupować taką pitną wodę z butelki, niż na przykład wziąć taką kranówę z Łodzi. Słuchajcie, w natłoku moich myśli powiedziałem, że chodziło o wodę artezyjską, a tu chodziło o studnię artezyjską, no a woda to, tak jak już wcześniej powiedziałem, czwartorzęd, kreda, jura. Idziemy dalej. Szczęśliwi czasu nie liczę, mamy 24 minuty. Ciekawa rzecz, bo jestem w takiej odległości do Konrada, robiłem przebitki, zaczął do mnie mówić i nie słyszałem, dopiero jak zrobiłem krok bliżej, to usłyszałem, żebyśmy się rozdzielili, ale chciałem wam powiedzieć, jaka jest różnica z tą akustyką. Mamy rozkminę, teraz się rozdzielamy, bo mamy mało czasu. Łukasz idzie w jedną, ja w drugą, spotykamy się tutaj, dajmy na to za 10 minut, 17:11. Głupie skojarzenie, bardzo lubię trylogię Władcy Pierścieni, zarówno i książki, chociaż bardzo dawno temu czytałem, jak i filmy, ale chodzi mi o film, jak jest w jednej ze scen, właśnie jak Baldur goni właśnie drużynę Pierścienia i przechodzą między takimi kolumnami. Jakoś mi się tak skojarzyło właśnie, jako biegną między kolumnami, Baldur ich goni, właśnie te wszystkie kolumny zaczynają się rozpadać. Przypomnijcie sobie ten film, albo napiszcie w komentarzu, czy pamiętacie tę scenę. Kolumny, ludzie. Zobaczcie. Każdy ma swój sposób na zwiedzanie. I to jest taki paradoks właśnie zwiedzania takich miejsc. Bo ja większość czasu patrzę tak naprawdę przez kamerę, żeby nagrać jak najwięcej materiału dla was. A tak właśnie to zwiedzanie jest trochę na uboczu, chociaż to jest specyfika właśnie, a głównie po to jesteśmy, żeby ten materiał dla was tutaj nagrać. Takie zbiorniki są 4. Każdy z nich mieści 15 000 metrów sześciennych, czyli razem 60 000 metrów sześciennych wody czystej, pitnej, dobrej, zdatnej do picia. Ale w ciągu roku mieści i przepływa przez to miejsce 30 milionów metrów sześciennych wody pitnej, które dalej grawitacyjnie i przy pomocy pomp spływa w dół miasta i dzięki temu łodzianie mogą pić wodę z tego miejsca. No to czemu ja po tym chodzę? Ponieważ jest to okres, kiedy jest to oczyszczane. W tym momencie, kiedy ja chodzę po tym zbiorniku, który nie jest jeszcze oczyszczony, 3 kolejne
już mogą być w trakcie oczyszczania albo oczyszczone. Więc wygląda to tak, że potem wbiją się tutaj ludzie, będą ozonować, czyścić, chlory i takie tam, i takie tam, aby to było idealnie czyste, bo pamiętajcie, jest to obiekt infrastruktury krytycznej, dlatego też wchodząc tutaj nie mogliśmy kręcić, wychodząc tutaj nie będziemy mogli kręcić. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno jest to strzeżone. Za każdym z nas, praktycznie z tymi 17 osobami, chodzi ochroniarz, który sprawdza, co robimy, ponieważ wiecie, to są względy bezpieczeństwa, żebym nic tu nie zostawił, nic nie podrzucił, bo tak naprawdę, gdyby coś się tutaj stało, to mogłoby to zatruć dużą część tak naprawdę miasta, ludzi, którzy tutaj na co dzień piją czy gotują z tej wody cokolwiek. Więc dlatego jest to tak bardzo ważne i dlatego też jest tak bardzo strzeżone. Jest jeszcze jedna rzecz, że szczęście sprzyja lepszym albo głupszym. Słuchajcie, kiedy wyszła pierwsza pula biletów do sprzedaży, po prostu nie zdążyliśmy na nią, spóźniliśmy się. Chcieliśmy właśnie tutaj razem z tą wycieczką wejść, nagrać i tak dalej. Odezwaliśmy się o zgodę, nie udało się, a miasto Łódź się odezwało właśnie do grupki osób, które, czy chcecie właśnie tych influencerów, chociaż nie lubię tego określenia, influencerów, żeby przyjść, czy chcecie nagrać właśnie tę katedrę w Łodzi, no i udało się, także bardzo, bardzo dziękujemy za tę możliwość, bo naprawdę, no, czasami trzeba po prostu mieć farta. I słuchajcie, jeszcze a propos takich technicznych aspektów, w momencie, kiedy spuszczana woda z jednego zbiornika, jednocześnie musi być spuszczana z drugiego, ponieważ właśnie ciśnienie mogłoby spowodować, że cała ta katedra by się zapadła sama sobie. Ale popatrzcie, na pewno zauważyliście jedną rzecz, ona jest budowana z cegieł właśnie klinkierowych, które są odporne na ogromne ciśnienia, które tutaj panują. Za czasów, kiedy właśnie było budowana właśnie katedra, fajnie to brzmi za każdym razem, zbudowano specjalną wytwórnię cegieł, które były dedykowane tylko i wyłącznie właśnie dla tej katedry. Co do samych Lindleyów, no to też trzeba pamiętać, że syn zaprojektował kanalizację w Hamburgu, zaprojektował kanalizację we Frankfurcie, no i w Sankt Petersburgu, więc naprawdę to nazwisko praktycznie w XX wieku było znane tylko i wyłącznie z tego, że pomagali ludziom tak naprawdę, aby, wiecie, w tych miastach nie było kanalizacji, rynsztoki, brud, choroba, a dzięki kanalizacji to wszystko się skończyło. Więc można powiedzieć, dzięki takiej idealnej wizji inżynierskiej i dobrym pomysłom, gdzie na przykład nie trzeba było stosować wież ciśnieniowych, tylko właśnie korzystano z samego ukształtowania terenu, można było zaoszczędzić pieniądze, no i przede wszystkim zdrowie, więc tak naprawdę Lindleyowie bardzo przyczynili się w Polsce, w Łodzi, w Warszawie. No i cóż, dzięki temu też możemy tutaj być i podziwiać to miejsce. Moje nogi! Nagrywałem cię z przyczajki, bo nagrywałem film Patrona, postanowiłem, że się wbiję. I tak jak słuchałem, jak gadałeś o Lindleyach, to złapałem rozkminę, że patrz, oni to projektowali, tylko stanę obok, bo trochę prześwietla tu światło, to się tak super, że jest, że to było projektowane za czasów, kiedy nie było AutoCADa, kiedy nie było takiej całej infrastruktury, wszystko było projektowane na mapach kreślarskich, a dalej to jest korzystanie z rozwiązań z początku XX wieku. W ogóle bierz pod uwagę to, bo czytałem o tym, że ich plany były zrobione tak doskonale, tak świetnie nakreślone, że teraz inżynierowie, naukowcy i ludzie zachwycają się ich dokładnością. Wiesz, to była spuścizna rodzinna, można powiedzieć. Sam Harley Lindley zmarł w 1917 roku, najprawdopodobniej nie jest to opisane, ale nie była to szybka jakby śmierć, czyli mógł być to rak. A w 25 rozpoczęła się budowa, więc już nie pod jego nadzorem, a pod nadzorem polskiego inżyniera. Dawaj, może jakiś wywiad się udało złapać. Dzień dobry, jest z nami pan Miłosz, rzecznik prasowy Łódzkich Wodociągów. Bardzo dziękujemy za możliwość zwiedzania właśnie katedry pod Łodzią. Tylko tak, wszyscy mówią katedra, katedra, katedra. A jak fachowo nazwać właśnie to miejsce? To są zbiorniki wody pitnej dla mieszkańców Łodzi. Tutaj pompowana jest woda z 19 studni głębinowych, to jest woda zdatna do picia, więc woda wypływając stąd trafia do sieci wodociągowej i korzystają z niej mieszkańcy. W tej chwili tutaj na terenie stoków mamy zgromadzone około 10 000 m3 wody, także te zbiorniki w tej chwili są opróżnione, natomiast obok są zbiorniki, które normalnie służą mieszkańcom i na co dzień zaopatrują mieszkańców wodą. Poniekąd pan odpowiedział na to, bo chciałem właśnie zadać pytanie od strony technicznej, ponieważ z racji, że to jest zbiornik, który zaopatruje wodę pitną mieszkańców, ale muszą się odbywać prace techniczne, to właśnie jak długo może ten zbiornik być odcięty, tak żeby mieszkańcy nie stracili dostępu do wody pitnej? Ten zbiornik jest opróżniany raz na 3 lata. Mamy tutaj takie 3 systemy zbiorników, one są naprzemiennie opróżniane i czyszczone. Czyli do tego zbiornika będzie można wejść dopiero za 3 lata. Tak? Czyli co 3 lata ten zbiornik jest opróżniany, jest przegląd techniczny, bo to jest budowla,
która podlega przepisom prawa budowlanego i również myjemy, ale to mycie odbywa się przy użyciu wody pod ciśnieniem, zwykłej wody. To jest woda, tutaj trafia woda ze studni głębinowych, także nie wymaga ten zbiornik jakichś większych, takich skomplikowanych prac przy myciu. A propos, oprócz mycia, oprócz takich spraw właśnie myjących, dezynfekcyjnych, przepraszam, czy ze względów konstrukcyjnych, bo ta konstrukcja ma już 70 lat, jeżeli dobrze pamiętam, czy ona musiała być jakoś dodatkowo zabezpieczona, czy ona jest na tyle w dobrym stanie, że to jest... Powiem tak, no kiedyś tak fachowcy budowali, że ta konstrukcja jest pewna, doskonała i służy łodzianom i będzie służyła pewnie przez najbliższe dziesięciolecia. My przeglądamy te zbiorniki, dokumentujemy wszystko, więc widać, że wszystko jest w porządku, nie ma tutaj problemów z jakimiś naprawami. Tak naprawdę zbiorniki są myte, przegląd. 2 tygodnie trwa mycie tutaj tych zbiorników i po wizycie wszystkich gości zbiorniki będą jeszcze raz umyte i później będzie napełnianie wodą. Jak ze względu bezpieczeństwa, bo czasy są wiadomo jakie są, nie mogliśmy nic nagrywać z zewnątrz, co jest zrozumiałe. Jeżeli Pan nie może odpowiedzieć, to też rozumiem. Jak ten zbiornik jest zabezpieczony od jakichkolwiek właśnie ataków, jakichś sabotaży itd., itd.? Powiem tak, no to jest infrastruktura krytyczna i oczywiście mamy tutaj swoje zabezpieczenia, o których nie mogę mówić. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców wody, to my tutaj na tej górce mamy 100 tysięcy metrów sześciennych wody. W tej chwili są wyłączone 2 zbiorniki, natomiast pozostałe służą mieszkańców i jest pewność, mieszkańcy mają pewność, że będzie woda w kranach. Poza tym system zasilania wody w Łodzi jest tak skonstruowany, że wodę mamy z różnych kierunków i z różnych miejsc. Tak? To jeżeli coś by się stało w jednym miejscu, my natychmiast uzupełniamy sieć wodociągową, wodę z innych źródeł. Tu na przykład może trafiać woda z ujęcia w Tomaszowie Mazowieckim na Pilicy, także to jest takie ujęcie rezerwowe. Jeżeli będzie taka potrzeba, to my tą wodę zwiększamy, jakby dopływ wody do tych zbiorników i zapewniamy odpowiednią ilość wody dla mieszkańców Łodzi. Czyli wodociągi są przygotowane, gdyby ktokolwiek coś złego próbował zrobić, macie plan B, a nawet C i Łódź jest bezpieczna. Rzeczywiście, no wie Pan, tutaj sobie tego nie wyobrażam. Tutaj my mamy ujęcia zabezpieczone, także no nie mogę niestety mówić o szczegółach, także mi się wydaje, że każde wodociągi w Polsce są odpowiednio przygotowane na różne sytuacje, na różne scenariusze. Oczywiście. Konrad? Tak, to teraz moje ostatnie pytanie jest takie, jakby Pan pokrótce opowiedział, bo wiadomo, że w 1909 były plany tego, że tak naprawdę syn inżyniera Williama Lindleya, William Hirline Lindley zaprojektował to. Plany te zostały odłożone tak naprawdę do 1925. Jakby Pan mi powiedział nam wszystkim, jak to wyglądało właśnie od momentu samych planów, konstrukcji, rozpoczęcia budowy, przerwania przez II wojnę światową i kiedy popłynęła ta pierwsza woda do mieszkańców? Plany Lindleya zostały schowane do szuflady w magistracie łódzkim. Wyjęto je dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1925 roku rozpoczęto budowę kanałów. Uznano, że najważniejsze jest wyprowadzenie chorobotwórczych ścieków z miasta, więc powstała sieć kanalizacyjna. Za temat wody dla mieszkańców Łodzi wzięto się dopiero w latach 30. XX wieku. Tutaj pierwsze prace ruszyły w 1934 roku. W tym czasie wiercono też pierwsze 3 studnie głębinowe. Pierwsza woda ze zbiorników na stokach popłynęła podczas II wojny światowej w 1943 roku. Niemcy potrzebowali wody, bo obawiali się, że będą nad Łodzią latały alianckie samoloty, będą bombardowania, nie będzie czym gasić pożarów zakładów produkujących na potrzeby armii. Także tutaj na początku trafiała woda z 3 studni głębinowych, obecnie mamy tutaj zasilanie z 19 studni głębinowych, jest trochę wody z ujęcia w Tomaszowie, także ten system działa, jest skuteczny i pracuje na rzecz łodzian. Jasne. Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas. Ile mamy? 4 minuty, tak? Tak. Mamy 4 minuty, także ostatnie przebitki za krótko. 30 minut to jest stanowczo za mało. Nawet wiecie, sama miniaturka czasem trwa 15-20 minut, żeby znaleźć dobry karp, a my już nie mamy czasu. Jeszcze bym poszedł z tamtego miejsca, bo tam jest super, więc pobiegnę i do zobaczenia. Już nas gonią do wyjścia i słuchajcie, czasami to jest tak, że jesteśmy prześwietleni, ciemni i tak dalej. Super, że właśnie wodociągi to doświetliły. Warunki są jakie są, ale i tak jest super, że mogliśmy tutaj wejść. Także ostatnie spojrzenie na katedrę. Do zobaczenia za 3 lata. Wychodzimy, w takim razie kolejna i końcówka nagramy już na górze. Dzięki, fajnie, że to widzieliście, ja też się cieszę i chodźcie. W sensie nie chodźcie, idziemy, widzimy się na górze.
I z łódzkiej katedry i z łódzkich podziemi przenieśliśmy się na powierzchnię niedaleko centrum miasta, czyli niedaleko Placu Wolności. Znajdują się pierwowzór infrastruktury, czyli tak zwana dętka, która miała być tak zwaną płukalnią dla kanalizacji. Słuchajcie, ona jest aktualnie muzeum, więc jeżeli wam się podobało, dajcie znać, to spróbujemy uzyskać zgodę, tak żeby nagrać, jak wygląda tak zwana dętka. Słuchajcie, tutaj się kończy nasza wyprawa, tutaj kończy się nasza przygoda po podziemiach Łodzi. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, bo nam naprawdę bardzo dziękujemy miastu Łódź za możliwość zwiedzenia właśnie łódzkiej katedry. Jeżeli doceniacie naszą pracę, to zostawcie proszę suba, napiszcie komentarz, co sądzicie właśnie o tym miejscu, ogólnie o całym tym odcinku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.